maseczki chronią przed koronawirusem. Minister zdrowia, pan Szumowski, powiedział, że maseczki nie chronią przed koronawirusem. Jak się do tego odnieść? Otóż należy rozdzielić produkty na maseczki chirurgiczne oraz maski filtrujące. I tak, jeżeli mówimy o maseczkach typu chirurgicznego, czyli kawałek bibułki zaczepionej za uszy, to zadaniem takiej maseczki jest chronienie otoczenia przed użytkownikiem, który ją nosi. Czyli podczas mówienia, kichania, kasłania emitujemy pewne kropelki i taka maseczka w pewnym stopniu zatrzymuje te kropelki. Natomiast użytkownik, który nosi taką maseczkę, nie jest chroniony przed otoczeniem ze względu na to, że ma ona duże przecieki, bardzo dużo powietrza nie jest filtrowanego, tylko dostaje się bokiem, górą, dołem. W bardzo małym stopniu osoba, która nosi taką maseczkę, jest chroniona przed czynnikami zewnętrznymi, w tym i przed wirusem. Inaczej ma się sprawa w kwestii masek filtrujących. I tutaj też jest bardzo ważna kwestia. Są takie, które nie mają certyfikacji oraz takie, które posiadają pełną certyfikację CE. Zacznijmy od tych niecertyfikowanych. Czy one chronią przed wirusem? Nie wiadomo. Jest to całkowita loteria, dlatego że producenci takich masek nie zadali sobie trudu, żeby sprawdzić, czy one filtrują. Czyli nie zrobili badań laboratoryjnych, testów na filtrację, testów na opory oddychania, nie zrobili testów na szczelność, na tak zwane przecieki, wobec czego nie wiadomo, nie mają na to żadnych badań. Dalej sprawa jest o tyle złożona, że filtracja jest zjawiskiem dość skomplikowanym, czyli wymaga drogich komponentów i budowy maski w sposób bardzo przemyślany. Wobec tego, jeżeli nikt od producenta nie oczekuje, żeby ona filtrowała, to producent siłą rzeczy i naturą biznesową może zastosować materiały tańsze, które nie filtrują, raczej niż te drogie, które filtrują, a użytkownik sam z siebie nie ma kompletnie możliwości tego sprawdzić. Nie wiemy, czy nosząc maskę bez certyfikatu ona rzeczywiście zatrzymuje i jaki procent i jakich cząstek. I dlatego tutaj z pomocą nam użytkownikom przychodzi prawo unijne, które mówi, że każda maska filtrująca, czyli taka, która przed czymkolwiek ma chronić, wprowadzona do obiegu na terenie Unii Europejskiej, musi posiadać certyfikat CE. Żeby posiadać taki certyfikat CE, musi przejść bardzo drobiazgowe i skomplikowane badania. Podczas tych badań sprawdzana jest filtracja cząstek suchych, ale również cząstek mokrych, czyli kropelek. Badane są opory oddychania, czyli jak łatwo albo jak trudno przez taką maskę jest oddychać, oraz jej szczelność, czyli tak zwane przecieki, czyli ile powietrza podczas oddychania przedostaje się rzeczywiście przez filtr, a ile poza nim. Czyli mając certyfikat CE, wiemy, że taka maska, niezależnie od swojej klasy ochrony, czy to jest FFP1, FFP2 czy FFP3, że ona filtruje i jest to sprawdzone. I teraz tak, wszystkie maski filtrujące, które mają CE, niezależnie od klasy filtracji, sprawdzane są na tej samej wielkości cząstek. Są to cząstki o wielkości od 0,02 mikrometra, czyli 0,02 mikrometra, aż do powiedzmy 6 mikrometrów więcej, jeżeli chodzi o próbę kontrolną. Wirus, konkretnie koronawirus, to wielkość cząstki około 0,125 mikrometra, czyli mieści się w tym zakresie, który jest testowany podczas badań certyfikacyjnych na filtrację takiej maski. Krótko mówiąc, taka maska, która posiada certyfikat CE, ogranicza nasz kontakt z wirusem i jest w stanie cząstki tej wielkości powstrzymać. Natomiast pamiętajmy, że nie jest to 100% ochrona. Nie możemy założyć maski z CE i wejść sobie w dowolne środowisko, założyć, że jesteśmy w 100% chronieni. Nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby ochrony masek przed koronawirusem. Poza tym musimy pamiętać o zachowaniu podstawowej higieny, czyli częstym myciu rąk, nie dotykajmy rękami ust czy oczu, gdyż żadna maska wtedy i tak nie będzie w stanie nas przed tym ochronić.